Witam Was serdecznie w kolejnej lekcji. W tej lekcji rozmawiać będziemy o oszczędnościach energii elektrycznej. Oszczędności energii elektrycznej, jakie możemy poczynić za pomocą przemiennika częstotliwości. Przemienniki częstotliwości są z nami obecne już od wielu lat. Taki prawdziwy rozkwit i boom miały w latach 80. i 90. No i od tamtego czasu ciągle nam towarzyszą i pomagają nam oszczędzać energię elektryczną, limitują emisję CO2 do atmosfery i z tego powodu często nazywane są urządzeniami, które są przyjazne dla środowiska. Niektórzy określają je nawet, że to są jakby zielone urządzenia. No i już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Znakomita większość sprzedaży przemienników częstotliwości na całym świecie, czyli mówimy tutaj globalnie, kierowana jest do aplikacji HVAC. Tłumaczyliśmy sobie już, czym te aplikacje są. Wszystko, co związane z heating, czyli grzaniem, ventilation, czyli wentylacją i air conditioning, czyli klimatyzacją. Do tego grona można jeszcze zaliczyć R, czyli refrigeration, czyli wszystko, co związane z chłodzeniem. Zatem te wszystkie obciążenia zmiennomomentowe, za pomocą tych obciążeń zmiennomomentowych, w nich możemy wygenerować najwięcej oszczędności energii elektrycznej. No i z racji tego, że znakomita większość, jakieś 80% sprzedaży przemienników częstotliwości globalnie, kierowana jest właśnie do tego typu obciążeń, czyli najwięcej mamy pomp, najwięcej mamy wentylatorów, klimatyzatorów, jakichś lodówek chłodniczych, no tego mamy po prostu najwięcej. Czyli najwięcej przemienników częstotliwości sprzedajemy do tego typu obciążeń i ten typ obciążeń zmiennomomentowy pozwala nam na generowanie największych oszczędności. Czyli obciążenia zmiennomomentowe pozwalają nam na generowanie największych oszczędności energii elektrycznej. Mógłbym nawet powiedzieć więcej, że najczęściej w nich właśnie dokonujemy oszczędności. W jaki sposób? Za pomocą regulacji prędkości. Czyli przemiennik częstotliwości nie jest magicznym urządzeniem, które zamontujemy do naszego silnika, nic kompletnie nie zmienimy, naciśniemy start i nie oczekujmy w takiej konfiguracji, że będziemy oszczędzali jakąkolwiek energię elektryczną. Za chwilkę Wam to wszystko wytłumaczę. Natomiast słowem wstępu jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że w przemiennikach Mitsubishi Electric mamy wbudowaną naprawdę masę funkcjonalności, która dedykowana jest właśnie do aplikacji, w których możemy oszczędzać energię elektryczną. No i tutaj należy wymienić co najmniej 3 takie funkcje. Pierwsza z nich to jest Advanced Optimum Excitation Control, drugą jest Energy Saving, a trzecią jest Energy Saving Monitor. Czyli mamy dostęp do takich 3 bardzo mocno rozbudowanych funkcjonalności, które pomagają nam w sposób automatyczny, tak sterują naszym silnikiem elektrycznym, że pozwalają nam generować oszczędności energii elektrycznej. No i teraz co to są za funkcje? Tak w telegraficznym skrócie, ponieważ później do nich wrócimy i będziemy je omawiać w drobnych szczegółach. Funkcja Advanced Optimum Excitation Control to jest taki dodatkowy algorytm silnika, który dodatkowo steruje wzbudzeniem silnika. Działa to na takiej zasadzie, że przemiennik częstotliwości kontroluje silnik i steruje w nim w taki sposób, aby wzbudzenie tego silnika było w każdej chwili czasu minimalizowane, czyli najmniejsze z możliwych. No i to przekłada się, implikuje ogromnymi oszczędnościami energii elektrycznej. I pragnę również zaznaczyć, że tą funkcjonalność Advanced Optimum Excitation Control znajdziecie tylko i wyłącznie w przemiennikach Mitsubishi Electric. Wrócimy do niej troszeczkę później. Druga funkcja, Energy Saving,
Jest to funkcja taka standardowa, powiązana z większością przemienników częstotliwości, czyli jakikolwiek przemiennik częstotliwości zakupicie na rynku, prawdopodobnie w większości z nich znajdziecie coś takiego jak Energy Saving. Będzie po prostu taka funkcja, która będzie nazwana Energy Saving. No i działanie tej funkcji polega na tym, że przemiennik, sterując tym obciążeniem zmiennomomentowym, na przykład pompą bądź wentylatorem, w każdej chwili czasu stara się minimalizować podawane napięcie na stojan silnika. Gdy mówimy o mocy, to w dużej mierze jest ona proporcjonalna do iloczynu prądu i napięcia. Więc chcąc minimalizować moc, albo minimalizujemy napięcie lub prąd, lub obie te składowe. Więc minimalizując napięcie, no oczywiście przekłada się to na minimalizację poboru energii elektrycznej z sieci. No i w jaki sposób to działa? Działa to w taki sposób, że wyobraźmy sobie, że kręcimy sobie jakimś wentylatorem, mamy podłączony wentylator pod zaciski naszego przemiennika częstotliwości, mamy to wszystko ustawione, sprzężone, no i startujemy, na przykład na prędkości znamionowej 50 Hz. Włączamy sobie tą funkcję Energy Saving i ta funkcja sprawia, że jest obcinane napięcie na wyjściu falownika. To znaczy przy 50 Hz, załóżmy, że jest to silnik 3x400 VAC, powinniśmy podawać 400 V, prawda? Przerabialiśmy sobie już sterowanie skalarne U do F, rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie. No i dobrze wiecie, że przy pełnej częstotliwości, czyli przy tej częstotliwości znamionowej, przeważnie, która wynosi ona 50 Hz, podajemy pełne napięcie na stojan silnika, czyli 400 V. Natomiast ta funkcja Energy Saving działa w ten sposób, że zaczyna obniżać to napięcie, które podaje na silnik. Czyli z 400 V robi na przykład 390 i sprawdza, czy nie wzrósł prąd na wyjściu. No i znowu obniża to napięcie, na przykład do poziomu 385 i znowu sprawdza, czy nie wzrósł prąd. No i to sprawdzanie i to obniżanie napięcia wyjściowego jest robione do momentu, aż prąd zaczyna nam wzrastać, co oznacza, że brakuje nam momentu na silniku, prawda? Czyli obniżamy sobie napięcie, sprawdzamy prąd. Prąd jest cały czas na tym samym poziomie i nagle bach, trafiamy na poziom napięcia taki minimalny, który skutkuje, że już ten prąd zaczyna nam rosnąć do góry, bo moment silnika obniżamy w ten sposób moment generowany na silniku, obniżając napięcie. No i szukamy tego minimalnego punktu. Dokładnie mówiąc nie my, tylko nasz przemiennik częstotliwości oczywiście. No i z racji tego, że obciążenia zmiennomomentowe ich główną cechą jest to, że są one niedociążone. To znaczy nigdy nie pracują na 100% swoich możliwości. Zawsze jest to gdzieś zakres pomiędzy 65 a powiedzmy 90% maksymalnego obciążenia. Zawsze tam mamy 10, 15 czy nawet 20 czy nawet 30% zapasu momentu, zapasu prądu i związane to jest z charakterem tego obciążenia. Czyli jeżeli byśmy sobie narysowali teraz krzywą takiego typowego wentylatora, to już tłumaczyłem Wam chyba kilkukrotnie, że moment wentylatora związany jest z prędkością w kwadracie, to znaczy dwukrotne zmniejszenie prędkości wentylatora skutkuje czterokrotnym zmniejszeniem momentu. Dwukrotny wzrost prędkości wentylatora skutkuje czterokrotnym wzrostem momentu. Więc te aplikacje zmiennomomentowe charakteryzują się tym, że przy starcie ten moment jest bardzo niski, a przy pełnej prędkości znamionowej no to obciążenie wzrasta, natomiast nigdy nie jest znamionowe. Nie stanowi ona 100% obciążenia naszego silnika elektrycznego, no i zawsze gdzieś tam plasuje się, jak już wspominałem, gdzieś w zakresie 65 do 90%. Dlatego możliwe jest obniżanie tego napięcia. Po prostu my mamy 100% momentu, prawda, który możemy wygenerować z naszego przemiennika częstotliwości. No i możemy pracować z tym obciążeniem w sposób ciągły, no bo takie są dane znamionowe. No i
Jeżeli na naszym wale silnika potrzebujemy wygenerować 75% momentu obciążającego, bo taki jest charakter obciążenia tej pompy czy wentylatora, no to obniżamy sobie to napięcie wyjściowe, obniżamy moment generowany na silniku do momentu, aż zaczyna nam wzrastać prąd, co oznacza, że ten moment już jest za mały. Za bardzo obniżyliśmy napięcie, moment nam za bardzo spadł, no i falownik próbuje nadrobić ten moment prądem wyjściowym. Zatem tak działa ta funkcja Energy Saving. W każdym jednym przemienniku częstotliwości, który kupicie na rynku, ta funkcja będzie właśnie w ten sposób działać, czyli będzie automatycznie obniżała napięcie do momentu, aż zaczyna wzrastać prąd. No i w ten sposób możemy generować oszczędności przy współpracy z obciążeniami zmiennomomentowymi, tymi niedociążonymi. Gdy włączymy sobie tą funkcję Energy Saving przy pracy z mieszalnikiem, nie zauważymy żadnych oszczędności. Dlaczego? Ponieważ cały czas będziemy potrzebowali wysokiego momentu na wyjściu przy pracy z tym obciążeniem stałomomentowym, no i falownik nie będzie miał możliwości obniżania tego napięcia, ponieważ cały czas potrzebujemy pełne napięcie, aby wygenerować odpowiedni moment. Zatem to była funkcja numer 2, Energy Saving, i funkcja numer 3 nazywa się Energy Saving Monitor. Czyli mamy wbudowany taki kalkulator, szereg kalkulatorów w struktury programowe przemienników częstotliwości Mitsubishi Electric. Nazywa się to właśnie Energy Saving Monitor. No i jak sama nazwa podpowiada, jest to szereg parametrów, za pomocą których możemy sobie obliczać, wyliczać oszczędności aktualne w pewnym czasie. Możemy sobie wpisać tam cenę za kilowatogodzinę i możemy sobie w złotówkach, w naszej lokalnej walucie, w pewnym parametrze również wyświetlić, ile tych pieniążków zaoszczędziliśmy w związku z oszczędnością energii elektrycznej, w związku z minimalizacją poboru tej mocy elektrycznej z gniazdka. Zatem mamy 3 funkcjonalności, za pomocą których możemy dokonywać oszczędności w taki sposób automatyczny. Natomiast w jaki sposób możliwe jest generowanie tych oszczędności? Już Wam tłumaczę. Raz, po pierwsze, oscylować będziemy wokół tylko i wyłącznie tych obciążeń zmiennomomentowych, z racji tego, że właśnie ich, gdy sobie narysujemy, tutaj mamy prędkość, czyli na przykład częstotliwość w hercach, a tutaj mamy moment, na przykład w procentach, no to charakterystyka wentylatora czy pompy w dużej mierze jest kwadratowa, prawda? Tłumaczyłem to już kilka minut temu. Przy starcie mamy bardzo niski moment i jak widzicie, wedle proporcji kwadratowej wzrasta on do góry. No i tutaj mamy gdzieś naszą częstotliwość 50 Hz znamionową. OK. No i z racji tego, że są to obciążenia niedociążone, to bardzo często nie mamy tutaj 100% obciążenia, ale tak jak Wam mówiłem, przy pełnej prędkości, przy znamionowym obciążeniu wentylatora czy pompy jesteśmy w zakresie od 65 do 90%, z czego w dużej mierze plasuje się to gdzieś na poziomie 85%. Czyli zawsze gdzieś tam w tych aplikacjach mamy 15% niedociążenia, 15% zapasu i dzięki temu możemy wykorzystać sobie tą funkcję na przykład Energy Saving. Ale wspominałem również na początku tej lekcji, że największe oszczędności jesteśmy w stanie wygenerować dzięki regulacji prędkości w dół. No i ma to sens i rację bytu tylko i wyłącznie z tymi obciążeniami zmiennomomentowymi, gdzie działamy w trybie skalarnym U do F. To jest bardzo ważne, żeby algorytm sterowania to był algorytm U do F. No i teraz zobaczcie dlaczego. Mówiliśmy sobie wielokrotnie, że sterowanie skalarne U do F, tutaj sobie szybko wyrysujemy, mamy tą krzywą liniową, prawda? Mamy krzywą liniową i podajemy pełne napięcie, czyli na przykład 400 V przy 50 Hz. OK?
Pamiętamy to, wszystko jest jasne, prawda? Mamy standardową krzywą liniową U do F i wedle tej krzywej sterujemy obciążenia zmiennomomentowe typu pompa, wentylator czy kompresor. No i jest to proporcja czysto liniowa, gdzie przy pełnej prędkości, przy 50 Hz podajemy pełne napięcie, czyli 400 VAC. No i teraz z genezy tego sterowania skalarnego U do F wynika, że jeżeli zwolnimy o połowę, czyli będziemy tutaj przy 25 Hz, to ile podamy napięcia na silnik elektryczny? Połowę, prawda? Bo jest to proporcja liniowa. Napięcie z częstotliwością są związane proporcją liniową. Więc tutaj pobieram 200 VAC, prawda? No i teraz mówiliśmy sobie, że moc jest proporcjonalna do napięcia razy prąd. Mniej więcej, ok? To są główne składowe, które wpływają na pobór prądu. Pobór mocy elektrycznej, przepraszam. Zatem jeżeli zwolnimy o połowę, weźmiemy połowę napięcia, no to już z tego napięcia robi nam się połowa, redukcja o połowę energii elektrycznej, poboru mocy energii elektrycznej, prawda? Wynika to z samej proporcji U do F. No mam nadzieję, że wszystko jest póki co zrozumiałe. Więc mamy naszą krzywą obciążeń zmiennomomentowych i mamy krzywą liniową przy sterowaniu skalarnym U do F. No i teraz uwaga. Dla obciążeń zmiennomomentowych typu pompa i wentylator bądź kompresor ważne jest takie prawo, które mówi nam, że strumień powietrza wygenerowany przez wentylator jest wprost proporcjonalny do prędkości tego napędu. Czyli mamy jakiś wentylator, mamy jakiś kanał, im szybciej kręcimy, tym większy strumień wytwarzamy, prawda? Ciśnienie wytworzone tego ciśnienia jest wprost proporcjonalne do kwadratu prędkości. Czyli mamy pewien kanał wentylacyjny, przepływ jest proporcjonalny do prędkości, ciśnienie jest proporcjonalne do kwadratu prędkości, ale najważniejsze, że moc pobierana z gniazdka jest w trzeciej potędze związana z prędkością. I ma to rację bytu tylko i wyłącznie z tymi obciążeniami zmiennomomentowymi VT, variable torque, lekkimi typu pompa, wentylator, kompresor, czyli mówimy o tych aplikacjach HVAC, tylko i wyłącznie, na nich się skupiamy. Więc zobaczcie, jeżeli ja pracuję z pompą, wentylatorem i kompresorem w trybie skalarnym U do F i mam zachowaną tą proporcję, że jeżeli zmniejszam prędkość, to zmniejszam również podawanie napięcia na stojan silnika, to ważne jest to prawo, czyli moc pobierana z gniazdka jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości. Co to oznacza? To oznacza, moi drodzy, że jeżeli pracujecie z pompą, wentylatorem bądź kompresorem i zmniejszycie dwukrotnie prędkość tego wentylatora, pompy czy kompresora z 50 Hz na 25, to wiecie, ile mamy oszczędności elektrycznej? 2 do potęgi trzeciej, czyli 8. Gdy zmniejszymy o połowę prędkość wentylatora czy pompy, to 8 razy mniej pobieramy energii elektrycznej z gniazdka. Po prostu prędkość jest w trzeciej potędze związana z mocą pobieraną z gniazdka. I jeszcze raz powtarzam, jest to zasadne dla obciążeń zmiennomomentowych pompa, wentylator, kompresor, które sterujemy wedle sterowania skalarnego U do F. To prawo ma rację bytu. No i bazując na tej proporcji, masa firm w Polsce wyrosła od wielu, wielu lat, którzy jeżdżą od zakładu do zakładu i obliczają swoim klientom, potencjalnym klientom, jak szybko zwróci im się inwestycja w przemienniki częstotliwości, które będą regulować im prędkość wentylatorów w dół i ile tych oszczędności będzie. Gdy rozmawialiśmy o sterowaniu skalarnym U do F, mówiliśmy o wielu sprawach. Głównie skupialiśmy się na tej krzywej proporcji liniowej. Natomiast narysowałem przed chwilą, narysuję jeszcze raz tylko w takiej mniejszej formie. Tutaj mamy częstotliwość, tutaj mamy moment,
10% powiedzmy. I jeszcze raz narysuję tą krzywą wentylatora. Czyli to jest krzywa obciążenia wentylatora, jest to funkcja momentu w korelacji z prędkością, no i jest to krzywa kwadratowa. Gdy mówiliśmy o sterowaniu skalarnym U do F, to skupialiśmy się tylko i wyłącznie na tej proporcji liniowej. No i teraz zobaczcie, jeżeli użyjemy proporcji liniowej przy sterowaniu U do F dla pompy i wentylatora, to zobaczcie, co nam wyjdzie. Jeżeli my mamy taką krzywą liniową, to znaczy, że cały czas forsujemy silnik. Dlaczego? No zobaczcie, jak jestem tu na tej prędkości, tu, to potrzebuję momentu ile? No prawie zero nic, prawda? Jestem tutaj na dole, a my podajemy wedle tej krzywej, tutaj. Niepotrzebnie to jest naddatek momentu, który robimy. Gdy jesteśmy tu, na przykład, to zobaczcie, potrzebujemy momentu tyle, a my dajemy go aż tyle. Więc zobaczcie, jaki jest naddatek tego momentu. No i ta sytuacja ma miejsce w każdej chwili czasu, prawda? Zamiast być momentem tutaj, my jesteśmy tu i forsujemy ten silnik. Podajemy po prostu zbyt wysoki moment, generujemy w nim, niż potrzeba, aby kręcić z tego typu obciążeniem, aby się obracać. Zatem mamy coś takiego jak parametr numer 14, gdzie wybieramy sobie rodzaj krzywej U do F. I zobaczcie, wybrać możemy 0, czyli jeżeli parametr PR14 ustawimy sobie na 0, to mamy proporcję liniową i tą proporcję używamy przeważnie do obciążeń stałomomentowych, czyli jeżeli mamy potrzebę wystartowania jakiegoś mieszalnika, jakiegoś przenośnika, jakiegoś obciążenia stałomomentowego przy założeniu, że nie mamy tego ogromnego momentu startowego, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, załadunek robimy później po rozruchu, bądź ten załadunek jest niewielki podczas rozruchu, to wybieramy krzywą liniową. Ona jest włączana domyślnie w przemienniku częstotliwości. Większość użytkowników nie wie, że ma dostęp do parametru numer 14, gdzie może sobie wybrać różne krzywe U do F, no i zostawia tą nastawę na wartości domyślnej, czyli 99% użytkowników, którzy kupują przemiennik częstotliwości, włączają tryb U do F, ten tryb skalarny U do F i zostawiają to na proporcji liniowej. Natomiast jeżeli sobie parametr 14 ustawimy na wartość 1, to ta proporcja U do F, czyli napięcia do częstotliwości, tutaj mamy wolty, jest kwadratowa. I gdy wybierzemy tą proporcję kwadratową, to okazuje się, że po przełączeniu jednego parametru już oszczędzamy masę energii elektrycznej. Dlaczego? Ponieważ teraz pracujemy wedle krzywej wentylatora, czyli nie podajemy tej krzywej liniowej, tylko weźmiemy sobie jakiś kolor pomarańczowy, tylko jesteśmy tutaj, mamy proporcję kwadratową, tak jak krzywa momentu naszego wentylatora i nie forsujemy, po prostu podajemy tyle momentu zawsze, ile potrzeba. No i to wszystko to jest oszczędność, którą generujemy za pomocą tylko i wyłącznie jednego parametru, nie włączając żadnych funkcji dedykowanych do oszczędności energii elektrycznej. No i niebawem w drugiej części tego wykładu, tej lekcji, będziemy pracowali z wentylatorem, gdzie będziemy go sobie rozkręcali 10, 20, 30, 40, 50 Hz wedle krzywej liniowej i wedle krzywej kwadratowej i będziemy sobie spisywali te wartości prądu i napięcia i zobaczycie, o ile spadł pobór mocy elektrycznej, gdy przełączymy się na tą krzywą U do F kwadratową dedykowaną dla pomp, wentylatorów i kompresorów, czyli dla tych obciążeń, które mają charakterystykę kwadratową momentu względem prędkości. Dzieje się to po prostu w sposób automatyczny, jak Wam tłumaczyłem, zamiast krzywą liniową, gdzie generujemy tego momentu za dużo, my robimy krzywą kwadratową i minimalizujemy generowanie momentu na wale silnika, przez co minimalizujemy również pobór mocy elektrycznej z sieci.
Gdy w parametrze 14 wybierzemy sobie wartość 2 bądź 3, to mamy również krzywą liniową, ale taką parametryczną, która dedykowana jest dla aplikacji wertykalnych, czyli góra-dół. Przerobiliśmy już aplikację wertykalną, gdzie uczyliśmy się obsługi zwalniaka czy hamulca na silniku elektrycznym. No i tam używaliśmy sterowania wektorowego. Robiliśmy sobie różne próby i pokazywałem Wam, że sterowanie skalarne generuje niewystarczający moment, żeby w ogóle podnieść ten ciężarek z ziemi. Natomiast skupmy się na oszczędności energii elektrycznej. Więc czego dowiedzieliśmy się do tej pory? Że największe oszczędności generujemy za pomocą obciążeń zmiennomomentowych typu pompa, wentylator, kompresor, bo są to obciążenia niedociążone z definicji. Przeważnie gdzieś tam plasują się na 85% obciążenia. Z racji tego, że kontrolujemy te obciążenia zmiennomomentowe za pomocą algorytmu skalarnego, czyli krzywej U do F, gdzie napięcie proporcjonalne jest do prędkości napędu, schodząc z prędkością również zmniejszamy generowanie napięcia na zaciskach silnika i przez to oszczędzamy czy minimalizujemy pobór mocy, pobór energii elektrycznej z gniazdka. Więc pierwszą rzecz, jaką robimy, to parametr 14 ustawiamy na wartość 1 i przydzielamy wartość tą krzywą kwadratową U do F. Następnie pamiętając, że pobór mocy takiego wentylatora z krzywą kwadratową U do F bądź pompy jest w trzeciej potędze związana z prędkością, no to widzimy, ile tych oszczędności możemy poczynić. No możemy to bardzo łatwo, słuchajcie, obliczyć. W przypadku pierwszym mamy wentylator, który uruchamiamy bezpośrednio z sieci i działa on cały czas na stałej prędkości 50 Hz. W drugim przypadku zakładamy falownik i schodzimy z prędkością do 45 Hz, czyli o 5 Hz, z 50 na 45. A w trzecim przypadku zakładamy falownik i schodzimy z prędkością do 40 Hz. Czyli tutaj zejdziemy o 5, a tutaj zejdziemy o 10 Hz w dół. No i bazując na tej proporcji, że moc elektryczna pobierana z gniazdka jest w trzeciej potędze z prędkością, zobaczcie, ile oszczędności jesteśmy w stanie wygenerować, zakładając falownik do takiego wentylatora czy pompy i skręcając jego prędkość o 5 czy 10 Hz w dół. Zobaczcie, posługując się prostymi wzorami matematycznymi, jesteśmy w stanie to obliczyć. Czyli, gdy jesteśmy tutaj, mamy wentylator bezpośrednio z sieci, cały czas pobieramy 100% energii elektrycznej, ok? Natomiast, gdy założymy przemiennik częstotliwości do tego obciążenia zmiennomomentowego, włączymy sobie tą krzywą kwadratową U do F i zejdziemy z prędkością o 5 Hz w dół, to zobaczcie, jaką mamy redukcję. Mamy 27% oszczędności energii elektrycznej. Czyli zeszliśmy z 50 na 45 Hz o 10% prędkością w dół, a oszczędzamy 27% energii elektrycznej. Gdy redukujemy prędkość o 10 Hz, czyli o 20%, czyli schodzimy z 50 na 40 Hz, to mamy redukcję o 48%. Czyli zobaczcie, redukcja prędkości o 20% skutkuje dwukrotnym zmniejszeniem rachunków za energię elektryczną. No i okazuje się, że zwrot inwestycji w przemienniki częstotliwości następuje po 3 miesiącach, a później ta cała aplikacja zarabia na siebie. Ok? No i jak już Wam mówiłem wcześniej, rzesza firm w Polsce wyrosła, która jeździ od zakładu do zakładu i sprawdza, czy możliwe jest wykonanie właśnie gdzieś regulacji. Czyli sprawdzamy wszystkie pompy, wszystkie wentylatory, czy gdzieś możemy regulować przepływ, czy gdzieś możemy regulować ciśnienie tego powietrza, czy gdzieś możemy regulować przepływ pompy, ciśnienie generowanej wody. Musimy sprawić, aby regulować prędkość po prostu w dół. No i teraz już wiecie,
ile tych oszczędności możemy mieć. Mało tego, każdy dostawca przemienników częstotliwości na rynku oferuje coś takiego jak kalkulator oszczędności energii elektrycznej. I nie inaczej jest z przemiennikami Mitsubishi Electric. Czyli musimy wejść na stronę, dedykowaną stronę www, wybieramy tam aplikację, czy jest to pompa, wentylator, wpisujemy odpowiednie moce, wybieramy ilość jednostek, wpisujemy wartości zakładanych przepływów, wpisujemy wartości zakładanego czasu pracy, wpisujemy cenę za prąd aktualną, no i naciskamy przycisk Start, czy tam generuj raport, no i to jest koniec naszej pracy. Ten kalkulator pokazuje nam różne grafy, różne obliczenia i pokazuje nam możliwy zwrot inwestycji w czasie i możliwe oszczędności energii elektrycznej. Także za pomocą tego kalkulatora również można sobie policzyć mniej więcej zakładane oszczędności energii elektrycznej, wydrukować sobie odpowiednie raporty i wraz z zarządem czy osobami decyzyjnymi na danych placówkach dalej to oceniać zasadność wdrożenia takiej modernizacji. Kilka słów chcę Wam powiedzieć na temat funkcji Advanced Optimum Excitation Control, czyli kończymy te wszystkie wywody związane z oszczędnością energii elektrycznej. Powtarzam raz jeszcze. Te oszczędności, największe możliwości mamy z obciążeniami zmiennomomentowymi typu pompa, wentylator, kompresor, gdzie charakterystyka momentu jest kwadratowa. Włączamy wtedy sterowanie skalarne U do F. Włączamy krzywą liniową bądź kwadratową, czyli ja zawsze robię tak, że uruchamiam dany wentylator, no i wszystko zależy od profilu łopatek, od wielkości łopatek, co ten wentylator robi. I czasami jest tak, że na tej krzywej liniowej mamy pobór energii mniejszy, czasami na tej krzywej kwadratowej, nawet powiem więcej, najczęściej na tej krzywej kwadratowej. Zatem polecam Wam uruchamiać wentylatory czy pompy wedle takiego schematu, że włączacie sobie sterowanie skalarne, włączacie krzywą liniową, sprawdzacie pobór mocy czy generowanie prądu i napięcia w stronę silnika w parametrach monitorujących falownika, przełączacie się parametrem 14 na krzywą kwadratową i sprawdzacie to samo. No i wybieracie tą krzywą, która gwarantuje najmniejszy pobór mocy energii elektrycznej z gniazdka. No i bazując na swoim doświadczeniu, bardzo często jest tak, że sama zmiana tej krzywej U do F z liniowej na kwadratową generuje już nawet od 10 do 30% oszczędności energii elektrycznej. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oszczędności uzyskujemy za pomocą regulacji prędkości w dół. Robimy to bardzo często na zasadzie regulatora PID, czyli bierzemy dany wentylator, daną pompę, zastanawiamy się, czy możemy tam wstawić jakiś czujnik i mierzyć, coś regulować, tak aby wynikowo schodzić z tą prędkością w dół. No i tutaj jako przykład podawaliśmy sobie te wentylatory wyciągowe na hali produkcyjnej, które były włączone w sposób bezpośredni. Działały one za mocno, czyli za mocno gdzieś tam przewiewały tą halę produkcyjną. Założyliśmy czujnik CO2 i okazało się, że średnio prędkość tych wentylatorów w skali dnia, czyli 12 godzin pracy, zmalała o 20% i to przełożyć możemy również na cały rok. Czyli w skali roku gdzieś tam 20% zmniejszyliśmy prędkość tych wentylatorów, co przełożyło się na połowę mniejszy pobór mocy elektrycznej z sieci. Dosłownie dwa słowa na temat funkcji Advanced Optimum Excitation Control, czyli gdy włączymy sobie tą funkcję z obciążeniami zmiennomomentowymi, to mamy gwarancję dodatkowo, że jeszcze będziemy czynili dodatkowe oszczędności energii elektrycznej związane z tym, że minimalizujemy wzbudzenie silnika. I jest to funkcjonalność, którą znajdziecie tylko i wyłącznie w przemiennikach Mitsubishi Electric. Nie ma tego żaden inny producent przemienników częstotliwości.
Czyli raz, że możemy czynić duże oszczędności, co udowodniliśmy sobie wcześniej. Dwa, dodatkowe około 3% jeszcze oszczędności dodatkowo możemy uzyskać, włączając algorytm Advanced Optimum Excitation Control. Robimy to w parametrze 60, nastawiając wartość 9. No i za chwilkę weźmiemy sobie wentylator, będziemy go sterowali na różnych prędkościach, wedle krzywej liniowej, wedle krzywej kwadratowej i włączymy sobie dodatkowo funkcję Advanced Optimum Excitation Control i skomparujemy pobory mocy elektrycznej dla tych trzech wariantów, które sobie ustawiliśmy. No i zobaczycie, że najmniejszy pobór energii mamy z tym algorytmem, troszkę większy mamy pobór mocy z tą krzywą kwadratową, a największy pobór mocy będziemy mieli z krzywą liniową. No i w zasadzie udowodnimy sobie wszystkie te tezy, które postawiliśmy w trakcie trwania tego ćwiczenia. Na samym końcu dopowiem Wam, że po włączeniu sobie tych wszystkich funkcji, czyli na przykład wykonaliśmy już jakąś regulację na jakimś wentylatorze i chcielibyśmy sobie teraz obliczyć te oszczędności, to możemy to zrobić w przemienniku częstotliwości. Na ekranach swoich monitorów widzicie szereg parametrów, do których mamy dostęp w zakresie Energy Saving Monitor. Widzicie tam liczne wzory matematyczne, czyli w jaki sposób sobie falownik wylicza te oszczędności, pobór mocy z gniazdka, z sieci itd., itd. To wszystko jest jawne, pokazane, możemy sobie sprawdzić w instrukcji obsługi. No i teraz po wpisaniu w parametrze 899 czasu pracy, w parametrze 896 stawki za kilowatogodzinę oraz po wyborze aplikacji w parametrze 894, czyli czy to jest pompa, wentylator, cokolwiek innego, to falownik będzie Wam pokazywał w parametrach monitorujących całą masę zmiennych związanych z oszczędnością energii elektrycznej, w tym nawet ile zaoszczędziliśmy CO2, które nie zostało wyemitowane do atmosfery. Także uzupełniamy sobie 3 parametry i możemy sobie sprawdzić, ile energii zaoszczędziliśmy bieżącej, jak to wygląda w skali pewnego odcinka czasu, czyli na przykład tygodnia, dnia, miesiąca czy roku. Możemy sobie sprawdzić, ile limitujemy emisji CO2. Możemy sobie nawet sprawdzić, ile pieniążków zaoszczędziliśmy, czyli jak wpiszemy sobie stawkę za kilowatogodzinę, to również w złotówkach wyskoczy nam, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy, minimalizując pobór energii elektrycznej z sieci. Także jak widzicie, podsumowując to wszystko, w dużej mierze z racji tego, że przemienników częstotliwości sprzedajemy na rynku globalnie najwięcej do tych aplikacji HVAC, no, implikacją tego jest to, że są to rzeczywiście urządzenia, które pomagają nam oszczędzać energię elektryczną. Są to po części zielone urządzenia, są to po części urządzenia przyjazne środowisku, natomiast no, trzeba wiedzieć, w jaki sposób z nimi obcować, jak działają poszczególne funkcje, kiedy możemy je włączyć i w jaki sposób je sparametryzować, tak aby tych oszczędności było po prostu jak najwięcej. Zapraszam Was teraz do pokazu, czyli sobie sprawdzimy wentylator na różnych prędkościach 10, 20, 30, 40, 50 Hz z krzywą liniową, kwadratową i z włączoną funkcją Advanced Optimum Excitation Control. Zapraszam! Witajcie w kolejnym ćwiczeniu. W tym ćwiczeniu zaprezentuję Wam oszczędności energii elektrycznej przy współpracy z obciążeniami zmiennomomentowymi. We wstępie teoretycznym tłumaczyłem Wam, na jakiej zasadzie te oszczędności energii działają, że związane są z regulacją prędkości w dół, gdy mówimy o obciążeniach zmiennomomentowych. Natomiast w przemiennikach częstotliwości Mitsubishi Electric, jest to chyba jedyny dostawca na rynku, który
udostępnia taką funkcjonalność. No, mamy taką dodatkową funkcjonalność związaną z oszczędnością energii elektrycznej, która nazywa się Advanced Optimum Excitation Control. No i jest to zaawansowana kontrola wzbudzeniem silnika, która działa na takiej zasadzie, że maksymalizuje sprawność silnika, szczególnie przy niskich prędkościach. No i niedługo będziemy sobie badali poziom poboru mocy z sieci elektrycznej przy włączonej i wyłączonej tej funkcji sterowania wzbudzeniem silnika, czyli Advanced Optimum Excitation Control, ale poza tym chciałbym Wam również zaprezentować różne krzywe U do F. Czyli we wstępie teoretycznym tłumaczyłem Wam, że poza tym, że mamy tą proporcję liniową na wyjściu U do F, to dla obciążeń zmiennomomentowych powinniśmy używać tej proporcji kwadratowej. Ta proporcja liniowa jest dla obciążeń stałomomentowych, kwadratowa dla obciążeń zmiennomomentowych, no i mamy do wyboru tam jeszcze krzywą parametryczną, którą możemy sobie używać dla podnośników i podbijać moment w odpowiednich miejscach i chwilach czasu, oraz własną krzywą U do F, gdzie w kilku punktach możecie sami powiązać częstotliwość z napięciem i sobie wykreślić krzywą U do F, jaka Wam się dowolnie podoba. No i tutaj moja uwaga, ta dowolna krzywa U do F, bardzo często używam jej, gdy chcę, aby przemiennik częstotliwości działał jako translator 50/60 Hz. Wielu użytkowników sprowadza maszyny gdzieś tam z zachodu, mamy częstotliwość 60 Hz, wystarczy zakupić przemiennik częstotliwości i ustawić sobie odpowiednią krzywą U do F, tak żeby podawała 60 Hz i na przykład 200 czy 400 VAC na wyjściu. Zatem do dzieła! Zaczynamy jak zawsze od nastaw fabrycznych, czyli odłączamy nasz zewnętrzny panel, idziemy do parametru All Clear, nastawiamy 1, zerujemy nasz przemiennik częstotliwości, następnie idziemy do parametru 77, żebyśmy nie musieli pilnować falownika, aby działał tylko i wyłącznie w trybie PU, to znaczy jego parametryzacja. Nastawiamy sobie 2 w parametrze 77, no i mamy wyczyszczony nasz przemiennik częstotliwości. Zatem musimy wpisać tabliczkę znamionową silnika, prawda? Działamy z wentylatorem. Zatem idziemy do parametru 9, częstotliwość w parametrze 3 mamy wpisaną już fabrycznie, robimy prąd 2,35 A i w parametrze 19 wpisujemy napięcie 230 VAC. OK. Gdy będziemy badali sobie te wszystkie zmienne, to warto by było wyświetlić na tym zewnętrznym panelu w tych 3 liniach, na przykład moc wejściowa. Czyli tam, gdzie mieliśmy wyświetloną częstotliwość, to w parametrze 775 czyli w tej pierwszej linii na zewnętrznym wyświetlaczu, nastawiamy sobie wartość 13, co oznacza, że mierzyć będziemy moc wejściową w kilowatach. Jednostką jest kilowat. Czyli robimy sobie tutaj nastawę 13. OK, podłączymy zewnętrzny panel, zobaczymy, czy nam to wszystko zadziałało. Przejdziemy sobie na ten ekran. No i mamy w pierwszej linii mamy częstotliwość, w drugiej linii mamy moc wejściową, w trzeciej linii mamy napięcie wyjściowe. Przepraszam, powinniśmy zmienić parametr 774, już to naprawiamy, czyli w 775 wracamy do nastawy domyślnej, a w 774, czyli w pierwszej linii, wyświetlimy sobie moc wejściową, nastawiamy wartość 13. OK. I teraz mamy moc wejściową, napięcie, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe. I teraz musimy nastawić jeszcze parametr 73, czyli nasze wejście analogowe, żeby działało w standardzie 0,10 VDC, bo domyślnie działa w standardzie 0,5 VDC. OK, robimy 0. No i teraz bardzo łatwo będziemy w stanie określić częstotliwość, czyli dla 1 V jest to 5 Hz. Dla 10 V jest to 50 Hz, czyli będziemy sobie co 5 Hz, co 1 V wchodzili sobie z obrotami
coraz wyżej i będziemy sprawdzali zarówno prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, które kierujemy w stronę silnika, jak i poziom mocy wejściowej w jednostce kW. W chwili obecnej działamy na nastawach domyślnych, czyli mamy parametr 14, w którym wybieramy sobie krzywą U do F ustawioną domyślnie jako krzywa liniowa. Więc zaczynamy od krzywej liniowej. Podajemy sygnał start. Przepraszam, musimy jeszcze przejść w tryb PU, w tryb EXT. Jesteśmy w trybie EXT zewnętrznym, podajemy sygnał start. No i mamy nasze 5 Hz. Sprawdzamy, jak wyglądają te wszystkie zmienne. Przyspieszamy do 10. Piętnaście. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. No i zwalniamy. Zwalniamy sobie do zera, wyłączamy sygnał startu. Wybadaliśmy teraz zachowanie, pobór mocy i generowanie tej mocy na wale silnika dla krzywej liniowej. Teraz w parametrze numer 14 zmienimy sobie krzywą liniową na kwadratową, czyli z zera robimy wartość 1, no i powtarzamy naszą operację. Czyli znowu będziemy co 5 Hz przyspieszać i sprawdzamy, jak wygląda moc wejściowa, napięcie i prąd, który podajemy na silnik. Dziesięć. Już nawet po przydźwięku silnika słychać, że on się zupełnie inaczej zachowuje. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. No i zwalniamy. Przy okazji mamy błąd zbyt wysokiego napięcia na szynie DC podczas pracy na częstotliwości zadanej. Resetujemy. Musimy chwilkę poczekać, aż zatrzyma się nam własną bezwładnością wał silnika, bo lotny start już wyłączyliśmy. Może w chwili obecnej, jakbym nacisnął start, dojść do przepięcia i możemy uszkodzić nasz przemiennik częstotliwości. Więc zobaczcie, porównaliśmy sobie zachowanie wentylatora, czyli obciążenia zmiennomomentowego z krzywą liniową i kwadratową. No i w tej krzywej kwadratowej ten poziom poboru mocy drastycznie spada. Związane jest to z tym, że właśnie trafiamy w charakterystykę pracy tego wentylatora, czyli ta krzywa kwadratowa jest bardziej dedykowana dla tych obciążeń zmiennomomentowych. Ja to przeważnie robię tak, że w zależności od tego, jaki mamy typ wentylatora, jaki jest profil łopatek, warto sobie sprawdzać pobór tej mocy przy
krzywej liniowej i kwadratowej, no i ustawić taką, która no, gwarantuje nam jak najniższy poziom poboru tej mocy z gniazdka elektrycznego z naszej sieci. Teraz włączymy sobie w parametrze 60, czyli idziemy do parametru 60 i dodatkowo, czyli mamy teraz ustawioną tą krzywą kwadratową, włączymy sobie również oszczędności energii elektrycznej, czyli tą funkcję Advanced Optimum Excitation Control. No i powtórzymy te wszystkie nasze operacje, czyli będziemy przyspieszali gdzieś tam co 5 Hz, no i badamy, jak wyglądają te wszystkie nasze zmienne na panelu. Musimy przejść sobie na ten odpowiedni ekran monitora, no i zaczynamy. Podajemy sygnał startu. Najpierw 5 Hz, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. I stopujemy. Widzicie, zbyt szybko gdzieś tam hamowałem naszym wentylatorem i znowu mamy zbyt wysokie napięcie w naszym EDC. Musicie wiedzieć, że po włączeniu tej funkcji Advanced Optimum Excitation Control te rampy przyspieszania i hamowania wydłużają się automatycznie. Przemiennik stara się tak dobierać te czasy, aby ten pobór mocy był jak najmniejszy, a kontrola wzbudzenia silnika również minimalizowana. Dodatkowo w przemienniku częstotliwości możemy sobie jako ekran monitorujący, czyli w tych 3 liniach, również wyświetlić oszczędności energii elektrycznej, czyli mamy do dyspozycji szereg parametrów w naszym przemienniku częstotliwości, gdzie możemy sobie podejrzeć, ile mamy oszczędności w chwili obecnej, ile jest łącznie oszczędności, jak długo ten przemiennik działa z naszym silnikiem elektrycznym, z naszym obciążeniem. To wszystko możemy sobie wyświetlić, te wszystkie informacje możemy wyciągnąć z naszego przemiennika częstotliwości, zarówno po komunikacji, jak i za pomocą wyjścia analogowego. Naprawdę mamy tutaj dosyć wiele możliwości. Dziękuję za uwagę.